Hejka! Witamy się bardzo serdecznie ostatniego dnia naszej podróży po Sycylii. Jesteśmy w Katanii. Katania jest to drugie największe miasto na Sycylii. Mieszka tu ponad 300 000 osób. No i cóż, postaramy się Wam dzisiaj pokazać jakieś interesujące rzeczy, które warto tutaj odwiedzić. My kompletnie nic nie wiemy o Katanii, nigdy tu nie byliśmy. Byliśmy tutaj 9 dni temu czy 10, jak lądowaliśmy samolotem, bo to tutaj jest to najpopularniejsze lotnisko poza Palermo. No i cóż, ruszamy w miasto. Poza tym, że Katania jest dużym miastem, to Katania również jest starym miastem. Jednym z najstarszych miast, jedne z najstarszych osadnictw na Sycylii znajdują się właśnie tutaj. Samo miasto pochodzi mniej więcej z VIII wieku przed naszą erą. To wtedy osiedlili się tutaj Grecy. A za nami już pierwsza rzecz, którą możecie podziwiać, to jest akurat rzymski amfiteatr. Zaraz Wam pokażemy, jak wygląda obecnie, a później jak wyglądał w przeszłości. Tak wyglądają pozostałości po antycznym amfiteatrze rzymskim. Wiecie, tutaj ledwo widać, nazwijmy to, katakumby tego amfiteatru, a on sam sobie był ogromny, no prawie 309 metrów. No i tutaj te budynki są zbudowane na pozostałościach tego antycznego amfiteatru. Widzicie tą część, która obecnie jest przedstawiona. Sam amfiteatr wyglądał tak, więc możecie sobie teraz wyobrazić, że ta malutka część, która w rzeczywistości jest ogromna, była jedynie taką małą częścią całego amfiteatru. A jeżeli chodzi o wielkość tego amfiteatru, mieścił on 15 000 gości, którzy siadali sobie na 32 stopniach. Wielkościowo był on szeroki na 109 metrów i długi na 125. Jak to wyglądało w czasu swojej świetności? Można Katanię zwiedzać również ciuchcią. My wybieramy jednak autonogi. Prosto z amfiteatru rzymskiego idziemy na Via dei Crociferi i to jest taka bardzo znana ulica, którą każdy powinien się przejść, będąc w Katanii. Mianowicie jest to tak zwana ulica barokowa, ponieważ została zbudowana nie cała, ale wiele budowli zostało zbudowanych w architekturze tak zwanej barokowej sycylijskiej. Znajdujemy się na ulicy Via Crocifieri. Jest to idealny przykład ulicy zbudowanej w wielu miejscach w stylu baroku sycylijskiego. Wynika to z historii tego miasta, ponieważ jak pewnie wiecie, Katania leży bardzo blisko Etny. Jest to spowodowane tym, że kilka razy została całkowicie bądź częściowo zniszczona. Nie tylko Etna powoduje tutaj lekki rozgardiaż, zdarzały się też trzęsienia ziemi i właśnie w 1693 roku trzęsienie ziemi nawiedziło te rejony, Katania została zniszczona i tak powstała ta ulica. Została ona odbudowana przede wszystkim w tak zwanym baroku sycylijskim. A to idealny przykład tak zwanego baroku sycylijskiego. Muszę dodać oczywiście, że zdecydowana większość tych barokowych budynków to będą oczywiście kościoły, więc to Wam pokażemy, ale też postaram się pokazać Wam jakieś inne budowle, które w tym stylu zostały zbudowane albo po prostu nam się podobają. Przed Państwem idealny przykład budynku, który był kiedyś monastyrem. Został on oczywiście zniszczony w trzęsieniu ziemi, no i odbudowany po 1693 roku. Znajdujemy się teraz w bardzo ciekawej części ulicy, mianowicie na przestrzeni 200 metrów znajdziecie tutaj kościoły, klasztory, dalsze kościoły. Są tutaj 4 miejsca, gdzie wielbi się Boga, a to jest tylko kawałek 200-metrowy. Tutaj przepiękne i słynne kolegium jezuickie, a teraz idziemy Wam pokazać te przepiękne barokowe fasady kolejnych 2 kościołów. Tutaj przepiękna fasada kolejnego kościoła. Dzieli go, słuchajcie, nawet nie będę przerywał kręcenia, tylko Wam to pokażę. Dzieli go dosłownie jedna wąska uliczka i już jesteście przy kolejnym kościele.
Ale co do brudu, dalej jestem utwierdzona w przekonaniu, że nie jest to najczystsze miasto. Przeszliśmy dosłownie kawałek, a przed państwem teatr grecki. Na razie widzimy go z tyłu, zaraz wam go pokażemy od przodu. Niestety, żeby wejść, trzeba by specjalnie kupować wycieczkę. My nie bardzo mamy na to czas, więc odpuścimy sobie. Wejście tutaj kosztuje 8 euro. Niestety z ulicy nic więcej nie zobaczycie. Ledwo wyszliśmy za róg, a tu kolejny barokowy kościół. Jeżeli chodzi o ten grecko-rzymski amfiteatr, on był trochę mniejszy niż ten, co wam pokazywaliśmy na początku, bo mieścił 7000 ludzi i został zbudowany z marmuru i czarnej lawy w II wieku naszej ery. Znajdujemy się teraz na placu przed katedrą. Jest tutaj bardzo słynna rzeźba, fontanna, obelisk, wszystko w jednym. Jest to rzeźba słonia. Na plecach tego słonia znajduje się obelisk, a na dole widzicie fontannę. Jeżeli chodzi o samą fontannę, została ona wyrzeźbiona przez Vaccariniego w XVIII wieku, no i stała się symbolem miasta Catania. Jeżeli chodzi o samą fontannę, musicie przyznać, że jest ona przepiękna. Jest przepięknie wyrzeźbiona, udekorowana tutaj na dole. Słoń jest z kamieni lawowych albo z zastygłej lawy, a obelisk jest z Egiptu. Jak się tutaj dostał, mówię tutaj do Katanii, nie do końca wiadomo. Zamówiliśmy nasz ostatni obiad. Będziemy jeść gnocchi, będziemy jeść pasta alla norma, będzie też jedzony miecznik. Tylko ja nie mam nic do jedzenia, ale może jeszcze przyjdzie, jak nie, to dojem tym chlebkiem. No dobra, do mnie też pizzka przyszła. Ostatnia pizza w Rzymie, Boże, co ja gadam? We Włoszech, nie w Rzymie, czyli w Katanii i na Sycylii. My już pojedzeni, jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak poza nami, gdybyście się pytali, bardzo dobra. Chyba jedna z najtańszych, w jakich jedliśmy. Bardzo miła obsługa, więc gdybyście byli w Katanii, to tą knajpę polecamy. Pomimo tego, że nie ma najwyższych ocen na Google'ach, my na pewno wystawimy im 5. Jeszcze jedna rzecz, która jest fajna przy tej restauracji i na placu katedralnym, to ta XIX-wieczna fontanna. Ona się nazywa fontanna Amenona, jakoś tak. I słuchajcie, woda tutaj wpada do rzeki. I dlaczego to jest takie wyjątkowe? Dlatego, że pod całym miastem płynie rzeka, która jest zakryta i tylko tutaj widać jej kawałek. Znajdujemy się teraz pod katedrą świętej Agaty, patronki miasta, patronką Katanii. Katedra powstała w XI wieku, po tym jak Normanowie przybyli na Sycylię i z powrotem wprowadzili chrześcijaństwo jako religię tutaj lokalną. Jeżeli chodzi o samą katedrę, została ona zniszczona w trzęsieniu ziemi w 1693 roku i to, co teraz widzimy, to jest odbudowana katedra, oczywiście w barokowym sycylijskim stylu, zaprojektowana fasada przez tego samego architekta, który zaprojektował słonia. Z tego, co widzimy, to katedra jest zamknięta i bardzo szkoda, bo po pierwsze są tu relikwie świętej Agaty, po drugie są tu również grobowce, no ale skoro zamknęli, będziemy ją podziwiać z zewnątrz. Plac główny jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. Szkoda, że jeden budynek jest w remoncie, bo jego też chciałem wam pokazać, ale fontanna robi bardzo fajne wrażenie, te kościółki też, sama katedra przepiękna, tak jak wspominałem. Szkoda, że jest zamknięta, ale w sumie to ich strata, a my teraz ruszamy na spacer dalej. Postaramy się dojść do zamku i pokazać wam, jak wygląda tutejsza twierdza. Gdziekolwiek nie pójdziecie w Katanii, zobaczycie wspomnienia po świętej Agacie. A dlaczego? O tym zaraz wam opowie Gabi. W Katanii jest słynna ulica, gdzie możecie zobaczyć parasolki, ale słuchajcie, po ostatnich sztormach, burzach i nie wiadomo czym jeszcze, te parasolki wyglądają naprawdę bardzo, bardzo średnio. Hejka. Hejka.
chciałabym opowiedzieć Wam kolejną historię o miłości. Jeżeli oglądaliście nasz odcinek Syrakus, to tam możecie obejrzeć inną ciekawą historię miłosną, natomiast tutaj skupimy się na Agacie. Agata była piękną dziewczyną, urodzona w arystokratycznym rodzie, tutaj właśnie na Sycylii. Po przyjęciu chrześcijaństwa, po ochrzczeniu, postanowiła, że będzie dziewicą, będzie trwać w dziewictwie i nigdy nie wyjdzie za mąż. Jednak spotkał ją namiestnik rzymski tutaj na Sycylii, Quinctius, który się w niej zakochał, ponieważ ona była taka piękna. Niestety Agata odrzuciła jego zaloty, czego Quinctius nie przyjął za dobrze. Działo się to w momencie takim niezbyt wygodnym dla chrześcijaństwa, kiedy chrześcijaństwo było prześladowane. I kiedy namiestnik Quinctius dostał rozkaz z Rzymu, żeby prześladować chrześcijan, jako jedną z pierwszych pojmał Agatę. Agata została poddana torturom, palono ją, ciało kładziono na rozżarzone węgle, musiała chodzić po jakichś skorupkach i w trakcie tych tortur odcięto jej również piersi. Agata zmarła, poddana tym torturom, nigdy nie wyrzekła się chrześcijaństwa. Quinctius nie dokonał z tego, o czym myślał na początku, bo on myślał, że jak podda Agatę torturom, to ona się wyrzeknie chrześcijaństwa i za niego wyjdzie. Nie stało się tak. Agata umarła za swoją wiarę, za chrześcijaństwo i trafiła do grona 4 największych, najbardziej poważanych męczennic w kościele chrześcijańskim. Są to święta Agata, Łucja, Cecylia i Agnieszka. 2 z nich zmarły tutaj na Sycylii, 2 w Rzymie. Święta Agata została również patronką Katanii, a stało się to za sprawą cudu, który wydarzył się rok po jej śmierci. Rok po jej śmierci, to był III wiek naszej ery, wybuchła Etna i mieszkańcy Katanii bardzo się bali, że lawa zniszczy ich miasto i spali ich domy. Wzięli całun, w którym była pochowana święta i położyli na drodze lawy i to zatamowało lawę, lawa poszła w innym kierunku, ocaliła Katanię od pewnej zguby. A ja jeszcze dodam tylko, że moim zdaniem jest to dość dziwna tradycja, aczkolwiek tradycja, więc muszę Wam o niej opowiedzieć. Jest tutaj takie ciastko w Katanii, w ogóle na Sycylii, które jest znane i ono jest w kształcie kobiecej piersi i podobno te ciastka zostały stworzone właśnie z myślą o uciętych piersiach świętej Agaty. Koniec tych opowieści o świętych. Trochę się nagadaliśmy. Mamy nadzieję, że historie Wam się podobały, a my zdążyliśmy dojść pod zamek. Spójrzcie, jaką przepiękną twierdzę możecie podziwiać w Katanii. Zamek w Katanii to piękna, ogromna, warowna twierdza, która przeżyła niejedną w swojej historii. Została zbudowana w XIII wieku przez Ferdynanda II Hohenstaufa. Jest to jeden z nielicznych budynków, jedna z nielicznych budowli, które przeżyły również wielkie trzęsienie ziemi z 1693 roku. W tym momencie znajduje się tutaj muzeum, możecie podziwiać zbiory, możecie podziwiać ceramikę, możecie podziwiać zbrojownie z tamtych czasów. Nam się bardzo podoba. Z zewnątrz wygląda naprawdę niesamowicie, choć widać, że to jest naprawdę warownia obronna. Ona nie miała być piękna, ona miała być rzeczywiście pewnikiem tego, że nikt tutaj nie przyjdzie i nie podbije tych ziem. No i tak w sumie to wszystkie rzeczy, które chcieliśmy Wam pokazać w Katanii. Mamy nadzieję, że miasteczko Wam się podobało. My powoli śpieszymy się na samolot, więc niedługo będziemy jechać na lotnisko, ale zanim to zrobimy, napijemy się jeszcze soku pomarańczowego i postaramy się spróbować tego słynnego ciastka świętej Agaty. A teraz możecie zobaczyć, jak pięknie wygląda ta katedra. Wyszło piękne słońce, zrobiło się niebieskie niebo. Przepiękne. Wracamy sobie powoli w stronę samochodu.
To jest druga ulica, którą rekomenduję Wam, żebyście się przeszli. Zaraz Wam napiszę, jak się nazywa dokładnie. To jest Plac Uniwersytecki. Tutaj możecie znaleźć uniwersytety, które wyglądają przepięknie. A tam, słuchajcie, tam jest Etna. Gdyby była pogoda, to byśmy ją teraz widzieli dokładnie przed nami. No dobra, bo obiecałem Wam coś, a stwierdziłem, że skoro się dowiedziałem, to nie ma sensu pisać. Ta ulica nazywa się Via Etnea. Pewnie dlatego, że widać są te... Będąc na Sycylii i w Katanii, nie sposób nie wspomnieć o jednym z najznakomitszych kompozytorów światowej sławy, czyli Vincenzo Bellini. Znajdujemy się właśnie na Piazza Vincenzo Bellini przed teatrem Belliniego. Bellini jest, jak już wspomniałam, jednym z głównych, najlepszych kompozytorów na świecie. Jego najbardziej znane dzieło to Norma, która jest wystawiana na scenach najznakomitszych oper, teatrów na świecie i grana przez najlepszych aktorów, śpiewaków operowych. Bellini, jako jedna z najznakomitszych postaci urodzona w Katanii, spoczywa w katedrze pod pieczą świętej Agaty. Bellini jest znany nie tylko ze swoich utworów z opery. Na jego cześć powstał koktajl Bellini, bardzo dobry swoją drogą. Jeżeli mieliście okazję się napić, to na pewno potwierdzacie moją opinię. A poza tym tutaj wszędzie znana we Włoszech, w tej części, pasta alla norma również wywodzi się od jego najznakomitszego dzieła. W Katanii znajduje się wiele miejsc kultu poświęconych świętej Agacie. Jest dużo kościołów i w tym jest ten, który znajduje się tutaj za nami. W tym kościele znajduje się cela, w której święta Agata była przetrzymywana podczas tortur. Wylądowaliśmy w kawiarni na ostatnie nasze przysmaki. Soczek pomarańczowy oczywiście wjechał, a do tego serniczek z pistacją. No i obiecaliśmy Wam, że spróbujemy tego dania, które się kojarzy ze świętą Agatą. Gabi będzie próbować. A zaraz odbywa się oficjalne testowanie. O, to jest twarde, nie spodziewałam się tego. Numery twarde. Już kroję. W środku wygląda o tak, czyli chyba jest bita śmietanka. Teraz spróbujemy. Dobra. Jest bardzo takie kremowe. To jest bita śmietana, polana lukrem, a na dole jest biszkopt. Jest takie słodkie, ale nie za słodkie. Naprawdę dobre. Przyszedł już czas, żeby zakończyć naszą sycylijską przygodę. Jest nam niezmiernie przykro z tego powodu, ale to już nasze ostatnie chwile na Sycylii. Minęło 10 dni, zakończyliśmy je w Katanii, tam gdzie je rozpoczęliśmy 10 dni temu. No i cóż, Gabi? Mnie się bardzo podobało, pogoda nam się troszkę nie udała, mogłaby być lepsza, ale nie ma co narzekać i tak zobaczyliśmy dużo, objechaliśmy całą Sycylię przez ten 10 dni, także mam nadzieję, że widzieliście wszystkie odcinki, jak nie, to zapraszamy bardzo, żebyście zobaczyli, jak Sycylia wygląda w styczniu. Tak, nam się bardzo podobało, fajnie, że spędziliśmy 10 dni na Sycylii. Tak jak Gabi mówiła, pogoda może nie była najlepsza, ale mimo wszystko jak na styczeń, to ja na pewno narzekać z tego powodu nie będę. Być może uda nam się zrobić jakieś podsumowanie tej podróży, jak zliczymy wszystkie wydatki, żeby Wam powiedzieć co, gdzie, jak i za ile. Odnośnie dzisiejszego odcinka mamy nadzieję, że Katania Wam się podobała. To jest duże miasto, dość brudne miasto, ale jest tutaj co zobaczyć, więc warto na pewno je odwiedzić. Nie przedłużamy, bo śpieszymy się na lotnisko, musimy jeszcze oddać samochód. Dzięki wielkie za tą serię, fajnie, że jesteście z nami. Widzimy się w kolejnym kraju. Trzymajcie się, cześć! Żegnamy się Mikołaj, Gabi i Bellini. Pa, pa!